Nowy agent AI o nazwie Superkomputer ma dla Ciebie stworzyć reklamę, film, a nawet całą stronę internetową. A to wszystko z jednego polecenia. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? Sprawdziłem to. Na realnych przykładach pokażę Ci, co działa, a na co trzeba uważać i jak korzystać z tego systemu. Zaczynamy. Narzędzie Superkomputer znajdziesz na platformie Higgsfield. Wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj i jest dostępne w każdym planie. Będę mówił o tym nieco później. Co możemy tutaj zrobić? Na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwyczajny czat, ale to nie jest zwyczajny czat. Mamy tutaj wiele funkcji, które zaraz Ci pokażę. Na początek ważny przykład. Stworzenie długiego, spójnego filmu zajmowało mnóstwo czasu. Trzeba było łączyć kadry, generować obrazy, a teraz to wszystko może dla Ciebie zrobić agent. Jak to wykorzystać? Na początek stworzę teledysk na podstawie muzyki mojej żony. Przesyłam tutaj plik audio z piosenką, czyli klikam plusik i klikam upload. Przesłałem tutaj plik dźwiękowy oraz tekst piosenki i teraz wpisuję polecenie poniżej. Stwórz mi teledysk na podstawie transkrypcji piosenki, dodaj do filmu muzykę, którą przesłałem. Teledysk ma trwać 40 sekund, zaproponuj 3 różne style wizualne i wysyłam takie polecenie do systemu. Teraz system przeanalizuję pliki, które przesłałem. Mamy 3 propozycje, wybieram styl akwarelowa animacja. Teraz mamy podgląd stylu i muszę zatwierdzić taką generację, która pobierze kredyty z mojego konta. O tym będę jeszcze mówił Ci nieco później. Po chwili mamy 3 generacje. Ten teledysk jest krótki, więc zostało stworzone tylko 3. Jeśli nam odpowiadają, możemy je wykorzystać. Jeśli nie, no to możemy je podmienić i teraz wpisuję. Stwórz mi teraz gotowy teledysk, czyli system połączy te wszystkie filmy w całość i doda moją muzykę. Przynajmniej tak bym chciał, żeby się wydarzyło. Mamy naszą generację, puszczę Ci fragment, a cały teledysk, który realnie stworzę, będzie dostępny na kanale, który podlinkuję Ci w opisie. Najbardziej cieszy mnie to, że wszystko zadziałało za pierwszym razem. Nie dość, że system podłożył muzykę, którą wysłałem, to połączył to w całość całkiem sensownie i możesz sobie takie filmy generować znacznie dłuższe, znacznie bardziej skomplikowane pod Twoje produkty, pod Twoje produkcje, ale to nie wszystko. Przejdźmy do drugiego przykładu. Chyba nikt ich nie lubi, ale każdy przedsiębiorca potrzebuje, czyli reklamę. Tutaj system sprawdza się świetnie. Jeśli mamy na przykład nasz produkt, który chcemy zareklamować, na przykład mógłbym sprzedawać takie timery, no to fajnie by było stworzyć do tego kreatywną reklamę, ale nie mam do tego głowy, więc wykorzystam agenta. Jak mógłbym to zrobić? Przesłałem takie zdjęcie produktu i tutaj wpiszę polecenie. Ale uwaga, system nie tylko generuje filmy, zdjęcia, ale potrafi również wyszukiwać informacje w internecie, więc może na podstawie jakichś najlepszych kreacji stworzyć naszą. I wprowadzę takie polecenie. Wyszukaj najlepsze reklamy produktowe dotyczące timerów oraz właśnie narzędzi do produktywności i na tej podstawie stwórz mi najlepszą reklamę, jaką potrafisz tego produktu, pionową, która prezentuje jego zalety, nowoczesna reklama bez polskich napisów. Na razie wysyłam takie spontaniczne polecenie do systemu. Mamy cały plan, warto go sobie przejrzeć i zweryfikować, sprawdzić, czy nie ma tutaj na przykład angielskich napisów, czy angielskiego dialogu. Ja idę na żywioł i po prostu to wygeneruję, ale pamiętaj, że przed generacją warto sobie wszystko przejrzeć, żeby nie stracić kredytów, a tak wygląda wynik. Pewne rzeczy się nie zgadzają, kilka można wykorzystać, no i to jest urok pracy ze sztuczną inteligencją, że nie zawsze za pierwszym razem dostajemy to, czego chcemy. Musimy zobaczyć, jak wygląda generacja i potem wykonać poprawki. Na przykład napisać do systemu, żeby nie obracał kostką albo żeby timer się nie ruszał. Trzeba jasno opisać lub pokazać systemowi, co jest do poprawy, żeby mógł sobie z tym poradzić, ale możemy zmienić stylistykę. Na przykład napisać, żeby była to nowoczesna reklama w stylu reklamy telewizyjnej. Zrób mi reklamę z tym samym produktem, ale tym razem niech będzie to nowoczesna reklama telewizyjna. Pamiętaj, żeby nie uruchamiać timera, bo były z tym problemy. Jeśli jest godzina, to niech będzie statyczna. Dodatkowo pokaż to w jakiejś ciekawej animacji. Oczywiście znowu im lepszy model AI, im nowszy, tym będzie sobie radził lepiej. Jeśli zobaczysz ten film za kilka miesięcy, pewnie modele będą znowu doskonalsze, znowu będą popełniać mniej błędów. I uwaga, dzięki temu, że będziesz rozmawiał z tą sztuczną inteligencją, ona zapamiętuje pewne rzeczy. Jeśli robisz powtarzalne filmy, powtarzalne reklamy, to możesz dodać te informacje do pamięci
i te błędy będą pojawiać się rzadziej. To pokażę Ci na końcu. A tak wygląda ostateczna generacja. Wykorzystałem ten model. Zrobię jeszcze jeden eksperyment w tym projekcie. Higgsfield daje możliwość generacji lektora, więc zróbmy tutaj lektora po polsku. Stwórz tekst do tej reklamy, który pasuje do długości wideo, którą stworzyłeś. Następnie wygeneruj głos lektora i połącz go z tym filmem, żebyśmy mieli taką fajną reklamę produktową. Muszę wybrać jeden z głosów, które mamy tutaj dostępne i generuję plik audio. Mamy ścieżkę dźwiękową i teraz wpisuję: dodaj tą ścieżkę do filmu reklamowego, który mamy wygenerowany w tym projekcie. Mamy to, tak wygląda efekt z lektorem. Odzyskaj kontrolę nad swoim czasem. Jeden prosty ruch i wchodzisz w stan głębokiego skupienia. Minimalistyczny design, cicha praca i absolutna precyzja. Efekt w mojej ocenie jest w porządku, moglibyśmy pobawić się głosami, poeksperymentować z tempem mówienia, ale jak na taką szybką generację jest ok. Kolejny przykład jest nieco prostszy, ale bardzo potrzebny. Potrzebujemy grafik na media społecznościowe, do różnych miniatur i właśnie w tym pomoże nam system. Wystarczy, że prześlę tutaj moje zdjęcie twarzy i stworzę miniaturę do tego filmu. Wpisuję polecenie. Przygotuj mi klikalną miniaturę na YouTube'a dotyczącą nowego narzędzia Higgsfield Superkomputer. Zrób research w internecie na temat tego narzędzia, znajdź najlepsze filmy na ten temat i przygotuj mi 6 miniatur w różnych stylistykach. Wysyłam takie polecenie. Możesz podejrzeć, jak pracuje agent. Na początku wyszukał informacji w internecie, teraz przeszukuję YouTube i faktycznie dał mi dobre filmy z tego tematu, które mają właśnie miniatury, wysoką oglądalność i na tej podstawie wygeneruje mi moje miniatury. Mamy miniatury. Zapomniałem dodać, że teksty mają być po polsku. System nie czyta w myślach, w tym wypadku mógłby, ale niestety nie ma napisów w języku polskim, ale nic nie jest stracone, ponieważ możemy w tej rozmowie napisać: miniatury mają mieć polski język, maksymalnie 5 słów na miniaturze. Bazując na konkurencji na najlepszych miniaturach, stwórz jeszcze 3 generacje. I w ten sposób, jeśli piszemy takie polecenie, system znowu nam wygeneruje lepsze miniatury, bazujące na naszych sugestiach. Kolejny przykład. Być może marzysz o własnym biznesie, chciałbyś założyć firmę i zacząć zarabiać w inny sposób niż na etacie. I też miałem takie marzenia kiedyś, ale ciągle był problem. Na czym zarabiać? Jaki produkt sprzedawać? Co się przyjmie na rynku? Tutaj sztuczna inteligencja ma nam w tym pomagać. W poleceniu wpisuję moje potrzeby. Chcę zacząć biznes online, niskokosztowo. Logistyka ma być poza mną, czyli może to być dropshipping albo produkty cyfrowe. I daj mi konkretne pomysły na produkty, które mogę wdrożyć na podstawie badania. Tak wygląda mniej więcej polecenie, dość spontaniczne. Tutaj warto jeszcze opisać o swoich mocnych stronach, na czym się znamy, w jakiej branży się specjalizujemy, żeby nie wymyślił nam na przykład jakichś kosmetyków kobiecych, gdy jesteśmy łysym facetem po 30. Mamy pomysły, czyli na przykład gadżety do kluczy, program, produkt cyfrowy, to mi się podoba, system operacyjny AI dla firmy. Myślę, że takie coś mógłbym spokojnie zrobić. Mamy różne pomysły bardziej abstrakcyjne, i faktycznie realne produkty, które istnieją. Ja wybiorę nieco inny produkt. Mam pod ręką takie kulki magnetyczne, które po prostu bawię się nimi podczas pracy, gdy nie mam co zrobić z rękami i pomagają mi się skupić. Co chcę od systemu? Otwieram nową rozmowę i chcę, żeby system zrobił mi wizualizację, materiały reklamowe oraz, właśnie, na końcu pokażę Ci co jeszcze, więc wpisuję takie polecenie. Chcę sprzedawać kulki magnetyczne na podstawie dołączonego zdjęcia. Przygotuj mi zestaw materiałów reklamowych, które mogą umieścić w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, czyli zestaw takich niezbędnych zdjęć i grafik. Do tego przygotuj mi jedną reklamę filmową, którą będę mógł opublikować w formacie pionowym. Wysyłam polecenie i czekam na wyniki. Pamiętaj, że w tym czasie możesz sobie zamknąć takie okno i otworzyć, gdy system skończy pracę. Mamy tutaj taką ikonkę, gdy pracuje. Możesz spokojnie przełączyć się na inną zakładkę albo zrobić coś innego, a system będzie pracował. Mamy nasze generacje, zobaczmy je po kolei. Mamy taki baner z tekstami po polsku. Model, który absolutnie dominuje teksty, to GPT Image 2, więc tutaj warto z niego korzystać przy tego typu reklamach. Czasami warto zwrócić uwagę na polskie znaki, czy się nie zgubiły, bo to może się zdarzyć. Mamy budowę naszego produktu, która też wygląda świetnie. Mamy gotową grafikę na media społecznościowe.
mamy reklamę Twój mobilny relaks. No, świetne hasło. Tutaj mamy jedyne braki związane z polskimi znakami, o których mówiłem. To można poprawić w Canwie albo nową generacją. Mamy krótki film z muzyką, której teraz nie słyszysz, ale wygląda to całkiem fajnie. Można sobie spokojnie to wykorzystać na potrzeby właśnie kampanii. Czego teraz potrzebujemy? Potrzebujemy strony internetowej, na której będziemy mogli pokazać ten produkt. Więc wpisuję tutaj polecenie. Stwórz nowoczesną stronę według najnowszych zasad projektowania stron sprzedażowych. Ma być to strona one page z możliwością zakupu w formie przycisku kup teraz, na razie pustego. Wykorzystaj nowoczesne grafiki. Jeśli brakuje Ci grafik, to je dogeneruj i daj mi wynik. Najlepiej link do otwarcia strony lub plik do pobrania. Jeśli nie możesz, wskaż mi, jak mogę taką stronę uruchomić. Mamy naszą stronę internetową. No, mamy podstawowe efekty, nawigację. System nie dodał tych zdjęć, o które prosiłem, no ale nad tym trzeba by jeszcze trochę posiedzieć, żeby ją dopracować. No i nadal wymagana jest lekka wiedza techniczna, żeby przenieść ją na własny hosting. O tym mówiłem w moich poprzednich poradnikach. Jeśli zainteresował Cię ten system i chciałbyś z niego skorzystać, to teraz pokażę Ci funkcje, które ułatwią Ci życie i dadzą Ci większe możliwości. Na początek okno podstawowe. Tutaj mamy przesyłanie plików, ale możesz też dodać na przykład swoją modelkę, modela, jeśli masz taką potrzebę i wykorzystać go w generacjach. Następnie modele. System automatycznie dobiera najlepszy model do różnego rodzaju pracy, co ma ograniczyć zużycie kredytów, ale jeśli chcesz mieć większą kontrolę, to możesz wybrać sobie tutaj dowolny model. Mamy tutaj Claude'a, Google, OpenAI, a nawet Exa, czyli wszystkie te najnowsze, najlepsze modele są tutaj dostępne i możesz sobie je wybrać. I tutaj bardzo ważna uwaga, pamiętaj, że rozmowa z tym czatem nie jest bezpłatna, tylko pobiera Twoje kredyty z konta. Nawet jeśli napiszę hej, jak się czujesz, to już zostaną pewne kredyty pobrane, więc zrób to z głową. O tym, ile tych kredytów się pobiera, zaraz Ci powiem, ale przejdźmy jeszcze do ostatniego okna. Mamy tutaj opcję, czy system macie za każdym razem pytać przed wykonaniem akcji, przed pobraniem kredytów, co zachęcam Cię, żeby jednak zostawić to domyślnie, albo możesz wybrać autorun, wtedy jeśli masz dużo kredytów, duży projekt, wtedy system automatycznie wykonuje akcję, a Ty przychodzisz na gotowe. To jest bardziej ryzykowne, ale możesz wybrać jak wolisz. Poniżej mamy przykładowe prompty, które możesz wykorzystać, jeśli masz taką potrzebę. Od razu system automatycznie dodaje tutaj prompt i możesz iść dalej z taką kreacją. Przejdźmy do kredytów. Jeśli wejdziesz sobie tutaj, mamy ilość kredytów do wykorzystania. Dodatkowo każda taka sesja rozpoczęta u góry ma opcję usage i możesz zobaczyć, ile kredytów wykorzystał system w tej rozmowie. Czyli w przypadku generacji właśnie reklam z timerem 14 kredytów poszło na zdjęcia, 22 na teksty, 106 na wideo, no i audio 1,2 kredyta. I możemy sobie tutaj je dokupić albo wykupić droższy abonament. Do tego też zaraz przejdziemy. Co jest tutaj jeszcze ważne? Pamięć. System posiada pamięć. Jeśli wejdziesz w memory, to tutaj możesz zobaczyć, co system o Tobie zapamiętał. Na przykład, jestem twórcą internetowym, prowadzę kanał NetGo.net. Zapisz to. Wystarczy właśnie napisać takie polecenie w tej zakładce, albo podczas rozmowy z takim klasycznym czatem powiedzieć, żeby coś zapisał i wtedy ta informacja trafia do pamięci i system będzie już wiedział o Tobie więcej. Tak wygląda panel, gdy informacja jest zapisana. Jeśli nie chcesz czegoś w pamięci, to możesz po prostu kliknąć tutaj i to zniknie. Kolejna fajna funkcja to umiejętności, skills. Możesz tutaj doinstalować nowe umiejętności, na przykład marketingowe. Możesz na przykład wykorzystać skilla Content Strategy, który będzie tworzył Ci strategię kontentu na media społecznościowe, albo analizę danych, albo dokumenty. Mamy tutaj wiele umiejętności, które będą potem rozwijane, albo możemy stworzyć nową umiejętność, dokładnie tak jak w Claude'zie zostało to praktycznie przeniesione 1 do 1. Mamy tutaj również konektory, czyli możemy łączyć się z różnymi aplikacjami. Jeśli na przykład chcesz dostawać powiadomienia na Telegramie, gdy agent skończy zadanie, możesz się połączyć z Telegramem, a być może chcesz, żeby system miał dostęp do Twojego dysku Google z jakimiś zasobami, które wykorzystujesz w reklamach, czy też w Twoich treściach, no to wtedy łączysz się w ten sposób. Pamiętaj, że trzeba podchodzić do tego z głową. Ja lubię sobie tworzyć osobne konta, które są odizolowane od mojego takiego systemu, w którym pracuję na co dzień, żeby zwiększyć bezpieczeństwo.
Teraz przejdźmy do cennika. Ile kosztuje korzystanie z tego systemu? Mamy tutaj różne plany cenowe. Najważniejszy przełącznik, plan roczny, plan miesięczny. Wybierasz, czy chcesz płacić miesięcznie, czy rocznie. Na start zawsze warto przetestować narzędzie, wybrać sobie plan miesięczny. Każdy plan ma przydzieloną odpowiednią liczbę kredytów, która jest przyznawana miesięcznie. Te kredyty po miesiącu wygasają, więc trzeba je wykorzystać w odpowiednim czasie. No i pierwszy jest raczej tylko do zdjęć, drugi pozwoli Ci już solidnie przetestować system, a wyższe są przeznaczone dla ludzi, którzy już siedzą w marketingu, w branży i generują tego dużo. Im wyższy pakiet, tym sumarycznie wychodzi taniej generowanie, bo jeśli wejdziemy sobie na plan roczny, no to wtedy to wychodzi proporcjonalnie taniej. Funkcja, o której mówiłem, jest dostępna w każdym planie, tylko ma po prostu różne dodatkowe możliwości. Wszystko możesz przeczytać na tej stronie. Na co zwrócić uwagę podczas korzystania z systemu Supercomputer? Często, żeby osiągnąć najlepszą jakość, system proponuje jeden z lepszych modeli, na przykład Seedance 2.0. To jest świetny model, daje bardzo dobrą jakość filmów, ale niestety wiąże się to z tym, że pobiera sporo kredytów. Jeden film 15 sekund, 135 kredytów. Wystarczy zmienić model, na przykład na Kling 3.0 i mamy ilość kredytów za 15-sekundowy film 30, więc znacznie mniej jakość Full HD. Aktualnie często korzystam z tego modelu, ale nie sugeruj się tym, bo to zmienia się co miesiąc. Co chwilę nowy lider powstaje. Jeśli śledzisz mój kanał, to często mówiłem o tym, że jest nowy król i faktycznie tak jest. Na ten moment Seedance 2.0 robi naprawdę dobrą robotę, ale niestety im lepszy model, tym zazwyczaj będzie droższy. Więc gdy zobaczysz, że superkomputer chce od Ciebie pobrać kilkaset kredytów, to zapytaj go, z jakiego modelu korzysta i czy nie da się zastąpić go tańszym modelem. Wtedy powinien dać Ci bardziej ekonomiczne rozwiązanie, a jeśli jakoś nie będzie Ci odpowiadać, to wtedy możesz wykorzystać te droższe. Co myślę o tym systemie? Jest to świetne rozwiązanie dla osób początkujących, które nie chcą budować własnych automatyzacji albo łączyć się z cloudem. Miałem właśnie głosy, że to, co pokazałem ostatnio, było za skomplikowane. Tutaj system wykonuje za nas wiele rzeczy, ale musisz mieć świadomość, że nie wszystko działa tutaj idealnie. System nadal popełnia błędy, to nadal jest sztuczna inteligencja, która wymaga Twojego nadzoru, więc trzeba tutaj troszkę cierpliwości, żeby osiągnąć to, co trzeba. Dziękuję Ci za oglądanie. Link do tego narzędzia masz w opisie tego filmu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to zostaw mi łapkę w górę, a później zobacz kolejne materiały, które dla Ciebie przygotowałem już teraz. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.